Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, a Wy jesteście na kanale Serwis Bajka. Dzisiaj motywem przewodnim tego filmu będzie naprawa gwintowanej mufy supportu. Co zrobić, aby w przypadku uszkodzenia gwintu zachować ramę? Pokażę Wam, w czym rzecz. Mamy tutaj rower z klasyczną gwintowaną mufą o szerokości 68 mm i w tym miejscu, jak i z drugiej strony tejże mufy, gwint jest nawet nie tyle uszkodzony, co po prostu zniszczony. Środek supportu nie ma oparcia i po prostu po przejechaniu metra, dwóch już pojawiają się luzy na korbie. Pierwszą opcją, którą znalazłem w internecie, szukając możliwości naprawy, jest opcja wkręcenia, właściwie wklejenia tego supportu na klej, na tak zwany płynny metal. Ale moim zdaniem jest to kiepskie rozwiązanie, ja nie będę go stosował. Drugą możliwością jest przegwintowanie tejże mufy z obu stron na większy rozmiar wkładu supportu. Natomiast też tutaj nie będziemy z takiej możliwości korzystali. Jest za to trzecia opcja. Mam nadzieję, że będzie dobra, pewna i ciekawa dla Was. I wygląda w taki sposób. Jest to wkład supportu niemieckiej marki M-Wave i jest to wkład supportu działający w takim samym systemie jak pressfit, jak skręcany pressfit. Znacie na pewno wszyscy supporty Tokena, model Ninja, który właśnie jest przeznaczony do mów w standardzie pressfit, czyli wciskanych, tutaj gwintu nie ma, ale tenże support jest skręcany. I tutaj mamy taki sam patent, mianowicie miska nie ma części gwintowanej, jest wciskana, druga miska również, a tutaj jest gwint i skręcamy całość ze sobą, dzięki czemu całość jest ściśnięta i ten luz początkowy na starym suporcie, czyli na klasycznym gwintowanym pakiecie, ten luz nie będzie występował. I w jaki sposób tenże support należy zainstalować? Oczywiście używamy smaru tutaj na część gwintowaną, czy właściwie część już nie gwintowaną mufy supportu, jak również na miski i tutaj na gwint w suporcie naprawczym. Do tego celu najlepiej użyć gęstego smaru stałego. Ja w takim przypadku polecam na przykład smar Premium Grease, który jest takiej właśnie konsystencji i zapewni dobre osadzenie nowego supportu w ramie. Smarujemy mufę z jednej i z drugiej strony. To samo robimy z szalkami naszego pakietu naprawczego. Smar zapewnia płynne osadzenie, a także wycisza wszelkie niechciane dźwięki, trzaski. Bardzo ważne, aby część gwintowana oraz łożysko były nasmarowane oraz ta przeciwległa szalka pakietu, którą umieszczamy od strony lewej ramy. A także tutaj gwint w jej wnętrzu. Tak przygotowany wkład supportu umieszczamy w mufie. Z drugiej strony instalujemy przeciwległą szalkę i skręcamy. Tutaj jeszcze ważna uwaga odnośnie montażu klucza do supportu właśnie w szalce. Mianowicie, kiedy włożymy go sobie w tę część ząbkowaną i zaczniemy odkręcać, ten klucz ma, bądź przykręcać, ten klucz ma to do siebie, że często się wygina, pracuje pod kątem i musimy go ustabilizować. Do tego celu służy taki oto bardzo prosty przyrząd. I to jest klucz marki Pedros. Wkładamy sobie nasze narzędzie w support i ten klucz wkręcamy w oś supportu. A tutaj dokręcamy nakrętkę i dzięki temu klucz jest bardzo mocno
pewnie i stabilnie umiejscowiony i no nie ma ryzyka ześlizgnięcia się z części wielowypustowej i uszkodzenia albo klucza, albo supportu. Także no ja stosuję takie rozwiązanie i gorąco je polecam. Po dokręceniu wykręcamy klucz. Wkład jest skręcony z obu stron, musimy tylko jeszcze usunąć ten nadmiar smaru i możemy instalować korbę. W przypadku pakietów na kwadrat tutaj zalecam cieniusieńką, naprawdę cieniusieńką warstwą smaru. No nie możemy przesadzić z jego ilością, ale cienka warstwa smaru, która pozwoli nam na osadzenie korby i uniknięcie trzeszczenia. I to byłoby wszystko. Prosta naprawa pozwala na uratowanie ramy. Jeśli będziecie borykali się z tego typu rzeczami, możecie zrobić to sami według naszego poradnika. Możemy też wykonać to za Was. Zapraszamy. I oczywiście sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało zadawajcie nam je, a my będziemy sukcesywnie odpisywać. Dziękujemy, lajkujcie, komentujcie i oczywiście prośba niezmienna o subskrypcję, ponieważ dzięki nim będziemy widoczni dla innych osób i ułatwiacie nam tworzenie nowych treści. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!